ustępując miejsca jękowi przechodzącemu w gardłowy charkot. Skrzypnął materac. Dało się słyszeć, jak ktoś naciąga spodnie i chyba sznuruje buty. Czego tam? Zadudnił niski, ochrypły głos. Przyszedł ktoś z blasku. Przyniósł towar. Mówi, że Szaldziela zabili. Zek jestem! Postanowiłem włączyć się w rozmowę. Jakoś nie lubię, kiedy mówią o mnie beze mnie. Efraim powiedział, że u was znajdę Jonasza. Zza ścianki działowej wyszedł nagi do pasa wytatuowany mężczyzna w skórzanych bryczesach. Tak powiedział. No może i znajdziesz, chłopczyku. Coraz młodszych was biorą do tej roboty. Widać, że porządny materiał już się skończył. Musiał mieć dobrze pod 60, ale wiek dało się poznać tylko po poranej zmarszczkami twarzy, bo pokryte tatuażami i bliznami ciało było godne dowolnego pracownika fizycznego w sile wieku. Przeplatane pasmami siwizny włosy o kolorze popiołu oraz brodę miał splecione w krótkie warkocze. Ciemne oczy patrzyły przenikliwie i bystro spod krzaczastych brwi. Emanował przedziwną aurą, z gatunku tych, które same rzucają się w oczy. Mag, szaman, przebudzony po talent. Zauważył, że ja zauważyłem. Uśmiechnął się wrednie, podszedł do wieży i minimalnie skręcił głośność. No proszę, proszę. Czyli nadal zdarza się, że kogoś z was przeznaczono na odstrzał. A to, pokazał palcem na moje znamie, to już zostaje na zawsze. Nawet po tym, jak cię skreślą. Wiesz po co? Powiedz mi. Po to, żebyś nigdy nie zapomniał, że byłeś ich kurwą. Jak cię wołać, dzieciaczku? Już otwierałem usta, żeby odszczeknąć mu się w jakiś wybitnie niemiły sposób. Ale Mormos wyciągnął przed siebie rozczapieżoną dłoń. Pomiędzy palcami przeskoczyło kilka iskier, potem zatańczył tam purpurowy ogień. Ogień, w którego blasku zobaczyłem wypalone na wewnętrznej stronie dłoni znamie. Audytor. Ten typ był kiedyś audytorem. Danael mi o nich opowiadał, ale tylko na zasadzie ciekawostki. Kiedyś, w czasach zaraz po, próbowano kaskadować całość obowiązków związanych z egzekucją masy upadłościowej na sam dół. Powołano odnośne struktury, całe piony i wydziały. Wydzielono pełnomocnictwa, rozpisano instrukcje i przyznano alokacje. Oczywiście projekt okazał się niewypałem. Zbyt duża samowola, niesamowita liczba nadużyć i defraudacji środków. Zarzuty działania na szkodę góry i pomocy dłużnikom w unikaniu odpowiedzialności. Wszyscy poszli pod nóż. Tak przynajmniej mi mówił pierwszy. Jak się okazało, nie miał do końca racji. Przełknąłem ślinę, próbując zwilżyć nagle wyschnięte gardło. Zek. To znaczy Ezekiel. Ezekiel 7. 7 już. O, czyli biorą was jak leci. Witaj w przedsionku piekła, Ezekiel. Kemosz odsunął się o pół kroku, gdy Mormos podszedł bliżej i wyciągnął do mnie rękę na powitanie. Ogień zgasł, więc ja wyciągnąłem przed ciebie prawicę. Skok wiary, tak? No dobra. Uścisk miał silny. Palce jak sękate konary dębu. Ścisnął mocniej, patrząc mi prosto w oczy, ale nawet się nie skrzywiłem i nie odpuściłem. Kiwnął, zadowolony. O, mały, ale uparty. To lubię. Co się stało z Szaldzielem? Ktoś sypnął miejsce przekazania towaru. Zrzuciłem z ramienia plecak znaleziony niedaleko miejsca potyczki z handlarzami. Efraim przeżył jako jedyny, ale zostawiłem go po tamtej stronie. Dlaczego? Cały czas patrzył mi w oczy i trzymał w mocnym uścisku rękę.
Sprawdzał, czy nie kłamie. A podobno audytorzy właśnie do tego byli szkoleni. Nie dałby rady przejść takiej drogi. Miał rozwaloną łydkę. Kiedy się poznaliście? Jakiś czas przed przyjściem Chartiela. Wszystko prawda. Handlarzy relikwiami obserwowałem sporo wcześniej, więc można powiedzieć, że już ich znałem. Mruknął Mormos. A ty po prostu wziąłeś towar i przypedałowałeś tutaj jako uczynny harcerz. Na co liczysz, Ezekielu? Że cię nagrodzimy, przyjmiemy jako swojego, wystawimy laurkę. Znów miałem zrewanżować się ciętym tekstem, ale zamiast tego powiedziałem coś, czego sam po sobie bym się nie spodziewał. Chcę dojebać tym draniom na górze. Aż coś we mnie drgnęło w środku. Prymitywna szczeniacka myśl czaiła się z tyłu głowy. Dojrzewała tak długi czas, tyle lat. Aż wreszcie mogłem to powiedzieć na głos. Poza tym idealnie pasowało to do całego obłędu tego miejsca. Aż poraziła mnie prostota zamysłu. Oni naprawdę byli przekonani, że coś mogą, że coś jeszcze znaczą. Wyrzucony z pracy audytor i jego banda posłańców. Tak jak powiedział Efraim, mieli jakiś plan. Zapewne całkowicie obłąkany i żywili straceńczą nadzieję, że dadzą radę w jakikolwiek sposób zaszkodzić hierarchii. Mormos jednak pokiwał głową z pełną powagą. Tak, to na pewno były komorniku. Kiedy przyjdzie pora, uderzymy w taki sposób, że na pewno ich zaboli. Chartier. No cóż, trzeba będzie poczekać, aż nastąpi pełna rekreacja i sam do nas wróci. Tymczasem nie wróci. Spojrzał na mnie uważnie. Chcesz powiedzieć, że zginął śmiercią ostateczną? No, tak to wyglądało. W przeciwnym razie bym na niego poczekał, zamiast ryzykować samotną drogę tutaj. No prawda, nie słaby argument, nawet gdybym miał mówić prawdę. Ale widać było, że tutejsi bardzo się spuszczają nad tym, jacy to są mroczni i niebezpieczni. Skoro można było czczym pochlebstwem przykryć leżące głęboko kłamstwo, to nie widziałem powodu, by tego nie zrobić. To niedobrze. Zasępił się szef menażerii, puszczając nareszcie moją dłoń. Musisz dokładnie opowiedzieć Jonaszowi, jak tylko się tu zjawi. Do tej pory zostaniesz u nas. Kemosz, wydzielisz mu cele, opowiesz co i jak. Coś jeszcze? Kemosz pokręcił głową, więc Mormos skinął na znak, że audiencja skończona. Wychodząc, zastanawiałem się tylko, kogo chował za ścianką działową. Odgłosy były dość jednoznaczne, ale potem nie było słychać ani pół dźwięku. Miał tam albo wyjątkowo posłuszną, albo dobrze związaną kobietę, albo... Zresztą nie. Nawet nie chciałem przypuszczać. Przeszliśmy do innej części podziemnego kompleksu. Dostałem tam małą, obskurną celę z prymitywnym posłaniem oraz zespawanym z żelaznych rur zestawem handli sztang i drążków do podciągania. Pytająco spojrzałem na Kemosza, widząc ławeczkę do brzuszków zrobioną z lastrykowego nagrobka. Wzruszył tylko ramionami. Nie gaś pod żadnym pozorem, przestrzegł mnie, pokazując palcem na pojedynczą stuwatową żarówkę pod sufitem. Masz problemy ze snem? To... Nie. Zajrzał mi badawczo w twarz. Na pewno. Przyniosę ci coś na wszelki wypadek.